ostatniej chwili mojego życia świat nadal był dla mnie obrazem gotowym do przelania na płótno. Umarłem 21 sierpnia 1941 roku o świcie, który nastał po burzliwej nocy. Nie odchodziłem samotnie. Otaczali mnie skazańcy, tak samo nie mogący uwierzyć, że to już koniec. W tej ostatniej chwili wiedziałem, dlaczego na śmierć wybrano właśnie mnie. Nazywam się Bolesław Barbacki. Urodziłem się w 1891 roku w Nowym Sączu, mieście leżącym wówczas w granicach Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Moi rodzice, Leon i Helena, byli nauczycielami. Wkrótce po ślubie zakupili niewielki majątek w południowej części miasta. Dwór przeznaczono na wynajem, a wyremontowaną stodołę na dom. Rodzina powiększała się szybko. Byłem trzecim z 7 rodzeństwa. W młodości uwielbiałem historie o przeszłości, o bohaterach narodu, o przodkach, o rodzinie. Słuchałem ich niczym opowieści o zaświatach, opowieści o duchach. Teraz ja jestem widmem z przeszłości. I oto jest moja opowieść. Mój ojciec był niezwykłą postacią. Umysł jego i siły fizyczne pozostawały w ciągłym ruchu, bez chwili wytchnienia i wypoczynku. W życiu rodzinnym był surowy i wymagający. Z drugiej jednak strony nie było od niego czulszego ojca. Pomimo licznych obowiązków, ojciec znajdował dość czasu, aby zajmować się, i to intensywnie, pracą społeczną na terenie miasta. Należał do wszystkich miejscowych towarzystw patriotycznych, kulturalnych i oświatowych. W ten sposób w kronice rodzinnej Bolesław Barbacki opisuje swojego ojca Leona. Leon był wzorem dla Bolesława. Prowadził bardzo aktywne życie. Należał do licznych stowarzyszeń, do licznych organizacji na terenie miasta. Należał do Rady Miasta przez 20 lat, do zarządu Sokoła. Należał do kasy zaliczkowej, kasy oszczędności, do Towarzystwa Szkoły Ludowej, do Towarzystwa Strzeleckiego. Pasjonował się także grą aktorską i muzyką. No dalej, chłopcy. Buzie, uszka, Romek. Proszę, tutaj statek Bolka. Ojciec budził nas ze snu codziennie o godzinie 6 rano. Każdy musiał sam siebie obsłużyć, bo tylko w takich warunkach mógł zdobyć poszanowanie dla cudzej pracy i dla każdego członka społeczeństwa. Po spełnieniu wszystkich obowiązków, czas wolny mogliśmy obrócić na zabawę lub inne przyjemności, bądź to umysłowe, bądź artystyczne, do których obydwoje rodzice zachęcali nas usilnie od najwcześniejszej młodości. Romuś i ja lubiliśmy namiętnie rysować. Potrafiliśmy godzinami przesiadywać z ołówkiem w rękach nad papierem. Moją pierwszą popisową robotą był kosynier kościuszkowski. W domu naszym panowało rodzinne szczęście, jednak los nie oszczędził nam cierpień. W lipcu 1903 roku Romuś zaniemógł ciężko. Wkrótce zmarł, cicho i spokojnie. W styczniu 1906 roku matka poczęła również zapadać na zdrowiu. Traciła siły z dnia na dzień. Zmarła w 1907 roku, licząc lat 47.
Lata 1907-1909 wryły się głęboko w pamięć Bolesława. Był to okres, w którym był niezwykle zaangażowany w życie rodziny i wymagało od niego sporo wysiłku, żeby zaopiekować się rodziną osieroconą po śmierci matki Heleny. Bolesław wstawał codziennie o 5 rano, zajmował się pracami gospodarskimi w ogrodzie, w sadzie, potem przygotowywał młodsze rodzeństwo do wyjścia do szkoły. Sam następnie szedł do szkoły. Po lekcjach również miał bardzo wypełniony dzień, ponieważ chodził na lekcje prywatne, działał jako przewodnik, czyli instruktor dla młodszych roczników sokolskich. Potem brał udział w zebraniach filaretów, czyli tajnej organizacji, którą współtworzył, współzakładał. Wracał do domu już dosyć późno i zajmował się również młodszym rodzeństwem. Pomagał w odrabianiu prac domowych, w lekcjach na następne dni. Zadbał o nakarmienie ich, potem o położenie do łóżka i kiedy już wszyscy zasnęli, to wtedy siadał do cerowania. Kładł się bardzo późno. Jak wspominał, nie miał czasu na własną naukę, ale cieszył się dobrą opinią wśród profesorów. No i ukochane jego malarstwo. Na nie zostawało najmniej czasu, tylko niedziele i dni świąteczne. Przez 123 lata Polska znajdowała się pod zaborami. Kraj został podzielony pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Nowy Sącz znalazł się w zaborze austriackim. Tutaj w drugiej połowie XIX wieku obowiązywała autonomia galicyjska wprowadzona szeregiem ustaw. I ta autonomia dała duże pole do popisu dla ludności polskiej, mogącej zakładać stowarzyszenia, zrzeszenia, organizacje. Wszystkie te instytucje mogły dbać o polską kulturę, mówić o polskiej historii. Sądeckie gimnazja stały się kuźniami patriotyzmu. Tam powstawały organizacje niepodległościowe. Przynależność do nich, zgodnie z regulaminem szkoły, była nielegalna, ponieważ mógł na nią zezwolić tylko dyrektor, który był jednak urzędnikiem austriackim. Dlatego, kiedy w 1906 roku założono koło filaretów, młodzież mimo tych zakazów chętnie do niego przystępowała. Twórcą tego koła był Roman Mosoczy, a Barbacki został sekretarzem tej organizacji. Uczniowie wydawali czasopismo Emisariusz, było ono pisane ręcznie. Pojawiały się tam artykuły o treści patriotycznej, mówiące o polskiej historii, kulturze. Sam Bolesław Barbacki ilustrował gazetę. Po roku koło filareckie z niewielkiego stowarzyszenia liczącego około 20 członków rozrosło się w silny związek. Po 2 latach było nas 240. Ojciec domyślał się naszych absencji domowych. Milczał, jednakowoż nie odradzał, nie zniechęcał, ale z drugiej strony drżał z obawy, aby w razie wykrycia organizacji przez władze zaborcze nie spotkał jego synów los w stylu innych wykolejonych konspiratorów, którzy wygnani ze szkół i nieraz karani więzieniem, musieli zrezygnować z dalszych studiów i aspiracji urzędniczych. Daj to.
Moim największym marzeniem od czasów dzieciństwa było malarstwo, na które jednakże miałem najmniej czasu. Kiedy w 1909 roku złożyłem maturę gimnazjalną z odznaczeniem, ojciec obiecał mi, że od września pójdę do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Okazało się, że kiedy przybyli na ASP, dokładnie 6 czerwca 1910 roku, żeby zdawać egzamin, okazało się, że już praktyczny egzamin się odbywa i kandydaci są na sali. I ojciec, co tu zrobić? Pomyślał, może uda się wytłumaczyć jakoś, poprosić pana rektora Aksentowicza. I rzeczywiście tak się stało, że na prośbę ojca Aksentowicz powiedział, no zgodzę się, ale muszę zobaczyć, czy on rzeczywiście, jak ta jego ręka działa, jak on rysuje. I w kilkanaście minut narysował portret ojca swojego. No i z zadowoleniem wtedy oznajmił Aksentowicz, że pozwala. Proszę iść na salę u woźnego, kupić odpowiednie materiały, a na ucho szepnął ojcu, że pewnie przyjęcie będzie. Barbacki zamierzał iść na Akademię Sztuk Pięknych, na malarstwo. Bardzo o tym marzył, ale we wszelkich dyskusjach rodzinnych, szczególnie z ojcem, kiedy rozmawiali, ojciec uświadamiał go, no świetnie, możesz być malarzem, ale to nie zawsze i nie dla każdego jest opłacalne, a przecież może się przytrafić rodzina i mnóstwo innych rzeczy, kiedy jednak bez pieniędzy człowiek się nie obejdzie. I częściowo wysłuchał go Bolesław, bo zgodnie z życzeniem ojca zapisał się na Uniwersytet Jagielloński. W efekcie ukończył Wydział Prawa, który mu się później szalenie przydał w życiu. Na 3. roku Akademii zyskałem powszechne uznanie profesorów i kolegów. Zdobywałem pod rząd wszystkie pierwsze nagrody konkursowe na kursie profesora Aksentowicza oraz pierwsze nagrody konkursowe, tak zwane powszechne. Bolesław uczęszczał do Akademii Sztuk Pięknych jeszcze do końca grudnia 1913 roku. Jak później wspominał, okres, który nastąpił potem, był dla rodziny spokojny. Już wcześniej ojciec ożenił się ponownie, doczekał się z tego związku z żoną Joanną 2 dzieci i marzył o tym, żeby w końcu zająć się rodziną, przejść na emeryturę, skupić się na pracy w gospodarstwie i w domu. Czas biegł im spokojnie i wtedy niespodziewanie wybuchła wojna. Tadziu jako jednoroczny kapral został przydzielony do batalionu sądeckiego na ćwiczenia. Ja uczyłem się do egzaminu sądowego, a nasza jedyna siostra, Helenka, rozchorowała się na zapalenie opłucnej. Wtedy wybuchła wojna serbsko-austriacka. W kraju zaszły ważne wypadki polityczne. Austria wypowiedziała wojnę Serbii, a za tym wypowiedzeniem poszły inne. Rosja wypowiedziała wojnę Austrii i Niemcom, zaś Francja i Anglia postanowiła się również przyczynić do upadku potęgi niemieckiej. 1 sierpnia ogłoszono powszechną mobilizację. Tadek jako kapral, a z dziś jako jednoroczny zostali wzięci do wojska. 14 września odjechał Toldek na wojnę. Było to tak. W Galicji utworzyły się legiony polskie, które obecnie miały dopomagać Austrii, a po wojnie dopominać się o prawa dla naszej ojczyzny. Cel był szlachetny, a chwila tak długo oczekiwana. Toldek i Bolek chcieli koniecznie wstąpić do legionów, ale tatuś
po długiej walce wewnętrznej, zezwolił tylko Toltkowi. Boluś miał kiepskie oczy i strzelać by nie mógł. Gdyby nawet nie wzięli mnie do służby frontowej ze względu na przeklętą ślepotę, to i tak pójdę do sanitetów, do intendentury, do skrobania ziemniaków, ale pójdę! Jedne mam marzenia, jedne tęsknoty i jeden cel życia. Ojczyzna! W pierwszych miesiącach wojny nastrój ludności sądeckiej był jak najlepszy. Losy wojny łączono z losami Polski. Wróżono niepodległość, więc to podsycało zapał. Skłaniało do ponoszenia ofiar. Tak mi się marzy niepodległość Polski. Wolność, swoboda, szum skrzydeł orlich, a w ich cieniu zwarte szeregi legionów. Pierwszy pułk legionów pod wodzą Józefa Piłsudskiego przekroczył granicę Królestwa Polskiego i maszeruje do Warszawy. Jest tam wielu znajomych sądeczan. W ciągu kilku miesięcy wojny nauczyliśmy się obserwować znaki wskazujące nieomylnie na sytuację bojową. Wszak przez realność naszą przechodzi tor kolejowy, główna arteria bojowa. Wystarczyło popatrzeć, kto jeździ pociągami, a już się wiedziało wszystko. Jeżeli jechała ludność cywilna, można było być pewnym, że Moskale biją naszych. Jeżeli jeńcy, to nasi zwyciężają. Pierwsza wojna wybuchła w 1914 roku. Wkrótce do Nowego Sącza zaczęły napływać bardzo niepokojące wiadomości o zbliżających się wojskach rosyjskich. W mieście wybuchła panika, a urzędnicy zaczęli przygotowywać się do zarządzonej rządowo ewakuacji. Wśród urzędników był również ojciec z Bolesława Barbackiego, Leon. Rodzina, aczkolwiek niechętnie, zdecydowała się na wyjazd do miejscowości Bad Ischl w Tyrolu. Źle czuli się na obczyźnie. Po 8 miesiącach powrót się udał, ponownie znaleźli się w Nowym Sączu. Pobyt nasz w Iszlu na ewakuacji to jedno pasmo tęsknot za powrotem do kraju, trosk o dom i gospodarstwo, trosk o braci rozproszonych szeroko po świecie. Byliśmy otoczeni z 3 stron. Poczęliśmy co tchu uciekać. Jeden z ostatnich biegł chrobak, sekcyjny. W ciemności potknął się o wystający korzeń drzewa i padł na śnieg. W tej chwili jakby spod ziemi wyrósł nad nim olbrzymi cień żołdaka moskiewskiego, który już wzniósł karabin z nasadzonym bagnetem, aby go przebić, gdy nagle z ust chrobaka wydarł się okrzyk. Jezus! Karabin zawisł w powietrzu. Psia krew! Zaklął Moskal po polsku. Chrobak szybko zerwał się z ziemi i pomknął dalej, błogosławiąc w duchu Moskala Polaka, który nie chciał mordować brata. Dostałem się do niewoli 9 września 1914 roku po zajadłym boju nocnym pod Piotrowicami nad Bystrzycą w województwie lubelskim. Do Tomska przybyliśmy po nieprzerwanej 3-tygodniowej podróży. Umieszczono nas w kasarnicach i zaczęła się niewola, to jest beznadziejne próżnowanie. Wszystko wzdryga się we mnie na myśl, że zimę trzeba mi będzie tutaj przepędzić i jeszcze Bóg wie jak długo potem. O Sączu myślę także jako o jedynym miejscu, gdzie naprawdę mogę malować. Helusi portret idzie mi jakoś leniwie. Z jednej strony wypadki wojenne wyprowadzają z równowagi. Powtórę, rzecz sama w sobie nastręcza wiele trudności. Maluję ją w słońcu, na tle drzew, w całej postaci. Wielkość naturalna. W Iszlu i Gmunden za te 5 czy 6 miesięcy namalowałem 46 rzeczy, z tego 19 płócien wielkich.
Pan Ujejski rokuje mi świetną przyszłość i mówi, że pod moimi dzisiejszymi obrazami mógłby się podpisać malarz, którego naród w rzędzie pierwszych stawia. Wojna pozwoliła nam wypróbować naszą miłość rodzinną. Dziś wiemy, czym jest jeden dla drugiego. Pomyśl, Zdzisku, co będzie po wojnie? Pomyśl, jak my ciebie witać będziemy, a ty nas. Jak wszyscy tatka Sybiraka i Toltka bohatera. Przecież dla nas otworzy się zupełnie nowe życie. Wojna wyrobiła w nas silniejsze poczucie narodowościowe. Niepodległość, w którą wierzę, przyniesie nam ze sobą dużo energii i zapału do realnej pracy. Braciom udało się przetrwać wojnę, ale śmierć zaskoczyła nas z niespodziewanej strony. W 1916 roku straciliśmy Helenkę. Przebieg choroby był krótki. Tydzień prawie spała. Sen twardy trzymał ją w objęciach do ostatniej chwili. Ustawiono katafalk, kirem obito pokój, złożono umarłą w trumience i zapalono świece. To było dla nas jak powtórzenie śmierci matki. Z Heleną odeszła już całkowicie. Barbacki dostał propozycję od kolegi swego, również malarza, Eugeniusza Grossa, który czasowo pracował tutaj w Czerwonym Krzyżu, żeby chcą urządzić wystawę. Barbacki zgodził się i na tą wystawę, swoją pierwszą wystawę w Nowym Sączu, dał 14 obrazów, przeważnie olejem malowanych i przeważnie portretów. Wtedy dopiero poczułem się malarzem pewnym swoich zdolności. Nabrałem olbrzymiej ochoty do malowania i serio zacząłem myśleć o zawodzie wyłącznie artystycznym. Prorokowano mi świetną przyszłość. Jesienią 1918 roku skończyła się I wojna światowa. Państwa, które brały w niej udział, rozpadają się, takie jak Austro-Węgry, jak Prusy, gdzie zmienia się władza, więc Polacy mają doskonałą okazję, aby wykorzystać ten moment i odzyskać niepodległość. W polskich miastach powstały wówczas różne organizacje, instytucje przejmujące władzę od zaborców i potrzeba było jednej osoby, która tę władzę scali. Taką postacią był Józef Piłsudski. Mimo to na początku odrodzonego państwa, II Rzeczpospolitej, Polacy byli narodem bardzo ze sobą skłóconym, rozbitym politycznie na wiele stronnictw ideologii. Także odczuł to Nowy Sącz. Wówczas w Nowym Sączu burmistrzem był jeszcze Władysław Barbacki, stryj Bolesława, który był człowiekiem szalenie zasłużonym. Zbudował dla Nowego Sącza w epoce autonomii galicyjskiej wodociągi, kanalizację, doprowadził prąd do miasta. Mimo to po I wojnie światowej grożono mu zamachem dynamitowym i pod naciskiem socjalistów musiał ustąpić z zajmowanego stanowiska.
Bardzo smutne były ostatnie lata ojca. Tragiczne losy narodu polskiego. Nieszczęścia spowodowane wojną, nędza gospodarcza, obawa o synów służących we wojsku, śmierć jedynej córki. Przykrości służbowe i straszna krzywda moralna, jaka spotkała go od polskich władz już w niepodległej ojczyźnie. Ojciec odseparował się od towarzystwa ludzkiego. Zeszczuplał tak, że ubrania wisiały na nim. Oczy straciły dawny blask. Zmarł we wrześniu 1920 roku. Jeden, cokolwiek silniejszy oddech oznaczył granicę między tym, co było i co przestało istnieć. Od 1 października 1920 roku objąłem posadę nauczyciela rysunków w gimnazjum żeńskim. Przede wszystkim jednak malowałem dużo. W 1923 roku z Dzisiu razem z żoną Janią zaproponowali mi wynajęcie pokoi frontowych w rodzinnym domu Jani, willi Marii. Do tego czasu nie miałem żadnego kąta, gdzie mógłbym z wygodą dla swojej sztuki pracować. Był to bardzo ważny krok w moim życiu, albowiem zyskałem warsztat pracy, który służył mi przez długie lata. Otwarcie własnej pracowni zainaugurowałem publiczną wystawą swoich obrazów, przeznaczając dochód ze wstępów na budowę gmachu drugiego gimnazjum, którego byłem wychowankiem. W pięknie udekorowanych kwiatami i dywanami salach powiesiłem 74 płótna, wykonane w ciągu ostatnich 2 lat. Przeciwległą ścianę zajęły portrety Barbackiego. Są to poważne osoby z małomiejskiego Areopagu, rozpierające się z godnością w obszernych fotelach, o fizjonomiach nieciekawych. Zaś pan Barbacki jest zręcznym portrecistą, fotografem w kolorach. I tu podobieństwo jest zdumiewające, ale żadnej nuty osobistej, akcentu indywidualnego, wysiłku zdobycia własnego stylu nie wyczytałam z tych wielkich płócien. Jest tu rutyna, przeciętność, no, ale nie sztuka. Maniera pana jest o jakie 30 lat spóźniona. Na szerokim świecie nikt już tak nie maluje. Wyjadę w takim razie do Paryża i tam poznam najświeższy ruch artystyczny. Mogę spokojnie zostawić braci na dłużej. Los ich ustalił się pomyślnie. Życie stosunkowo jest tu tanie. Dzienny wikt kosztuje mnie około 2 złotych. Mieszkanie aż 300 franków, to jest 80-90 złotych. Olbrzymie sale Grand Palais obwieszcza się tysiącami obrazów. Salon jesienny to sensacja świata artystycznego i największe wydarzenie na polu kultury. Z drżeniem oczekiwałem momentu, kiedy przekroczę próg pałacu, owej świątyni nowoczesnego ducha. Wyszedłem stamtąd przerażony i w najgłębszej depresji. Błąkam się po tych salach, niby po zgliszczach wspaniałej przyszłości. Raczej nie będę malował zupełnie. Zduszę wszelkie tęsknoty, ale tak malować, jak oni, nie będę. Nigdy nie ulegał nowinkom w sztuce, nawet wtedy, kiedy bezpośrednio zetknął się z nowymi kierunkami podczas podróży do Paryża. To były lata 20, 24, 25 rok. W Paryżu z Marią Richter bardzo często bywał w Louvre. Mieli też okazję poznać pierwsze prace kubistyczne Picassa, prace Braque'a. Mogli spotkać się z fowizmem, który we Francji już zaistniał. Mimo to Barbacki
Twierdził, że tak się nie powinno malować, powinno się zostać przy olejnych farbach, powinno się zostać przy wspaniałych pędzlach z Włosia, które dają gładką fakturę obrazu, które umożliwiają tonowanie kolorystyczne, które umożliwiają właściwe, realistyczne oddanie modela. Nawet kiedy widział prace tworzone nożykiem czy szpatułką, to uważał, że to nie są dzieła, które są warte tego, żeby były wystawiane na wystawach. Bardzo krytykował takie prace, czym narażał się oczywiście autorom tych prac. Czasem byli to jego przyjaciele, którzy przestawali tymi przyjaciółmi być. Po wystawach bieżących chodzę całymi dniami. Francuzi mają cudowny sposób zaznajamiania ludzi ze swoją sztuką. W Paryżu dla sztuki dawniejszej jest kilka kolosalnych zbiorów, zaś dla sztuki współczesnej setki prywatnych galerii, dostępnych dla każdego za skromną opłatą, oraz wielkie, doroczne salony jesienne, wiosenne i salony niezależnych, skupiające dziesiątki tysięcy eksponatów artystów z całego świata. Dzisiaj pierwszy dzień malowałem w Louvre. Ile prawdziwego szczęścia daje mi praca tutaj. Rembrandta mam już prawie na ukończeniu. Siedzę sobie wysoko, krzesło z drabinką wynosi blisko 2 metry, tak że głowę jego mam wprost na wysokości oczu i rozmawiamy ze sobą na przestrzeni 3 wieków. Ludzie kręcą się pod naszymi nogami, tacy jacyś dalecy, obcy, jakby murem chińskim odcięci. My zaś tkwimy w bezruchu na wysokościach, zatraciwszy poczucie czasu i przestrzeni, oderwani od ludzkich, przyziemnych spraw, wolni od małostkowych aspiracji, tęsknot, pożądań, kłopotów i zmartwień. Paryż dotąd dał mi jedno: przekonanie, że jestem zdolny, że umiem wiele i że szedłem intuicyjnie dobrymi drogami. Chociaż odżegnywał się od tego kontaktu i twierdził, że niczego z tych spotkań z kapistami do Polski nie przywiózł, to jednak wydaje mi się, że w jego obrazach pojawiły się jaśniejsze tony, zaczęło tam grać światło. Oczywiście obrazy realistyczne powstają nadal, ale jakiś ślad na twórczości Barbackiego ten wyjazd do Paryża odcisnął. Sztuka Bolesława Barbackiego idzie po linii wielkiej swobody w oddawaniu bezpośrednich wrażeń optycznych. Żywa charakterystyka psychologiczna portretowanych, zmysłowa jędrność i żywotność przedmiotu, mocna plastyka ciała i napięcie wyrazu w każdej twarzy. Wreszcie wytrawne opanowanie realistycznego warsztatu czynią sztukę artysty prawdziwie twórczą, mimo że szkoła, której używa Barbacki, jest antyczną, gdyż spokrewnioną z metodami Velasqueza z XVII wieku. Do tak starych źródeł można jednak sięgać artyście, zwłaszcza wtedy, gdy od siebie ma dużo do powiedzenia i gdy własny temperament twórczy nadaje jego sztuce cechę odrębności. Bolesław Barbacki stworzył taką swoistą panoramę portretów Polaków. Malował i mieszczaństwo, i bogate mieszczaństwo, i wyższych urzędników państwowych, ludzi władzy, artystów, ludzi nauki i ziemiaństwo, ale także swoich przyjaciół i nawet ludzi biednych, których zresztą bardzo lubi portretować, bo wtedy nie skrępowany żadnymi wymogami zamawiającego mógł skupić się na walorach artystycznych, które go najbardziej interesowały w malarstwie. Kolekcja dzieł Barbackich powstała, można powiedzieć, z inicjatywy samego autora, samego malarza Bolesława Barbackiego, który w 1937 roku ofiarował portret Józefa Piłsudskiego do zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kolejne obrazy w 1948 roku trafiły dzięki uprzejmości rodziny Bolesława Barbackiego. Dzisiejsza kolekcja liczy około 61 obrazów, plus grafiki, jak również i rysunki. Miejsce, w którym eksponujemy malarstwo Bolesława Barbackiego,
jest niezwykle, że tak powiem, dopracowane pod kątem aranżacyjnym. To jest miejsce, które pokazuje pracownię artysty, pracownię, która była pracownią wówczas żywą, dosłownie 2 domy oddaloną. W Willi Maryja, która w jakiś sposób emanuje w to miejsce sąsiednie, ale w którym można także znaleźć klimat artystycznej inspiracji Bolesława Barbackiego. W 1918 na życzenie Czytelni Kobiet założyłem grupę teatralną i rozpocząłem przygotowania do spektaklu. Wybrano mnie, byłem bowiem członkiem Polskiego Towarzystwa Dramatycznego i zapalonym miłośnikiem teatru. Zresztą od dziecka lubiłem występować na scenie i od dziecka bawiłem się w aktora. Próby do naszej pierwszej sztuki pod tytułem Żabusia odbywały się w maleńkim lokalu Czytelni Kobiet. Przejmowaliśmy się do głębi duszy, życiem utkanym ręką fantazji, mając w pogotowiu śmiech serdeczny i gorzkie łzy. Zależnie od nastrojów, które narzucały nam przerabiane fragmenty sztuki. Żabusia okazała się sukcesem. Ośmielony nim wyszedłem z myślą założenia Towarzystwa Teatralnego. Teatr był wielką pasją Bolesława Barbackiego. To też nie dziwi wcale, że w 1918 roku Bolesław Barbacki powołał do życia Towarzystwo Dramatyczne. Naturalną siłą rzeczy również przy tym towarzystwie teatr, który swoją siedzibę od początku i praktycznie można powiedzieć do końca 1939 roku miał na scenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, oczywiście w Nowym Sączu. Bolesław Barbacki był w tym teatrze właśnie taką postacią wielofunkcyjną, ponieważ pełnił rolę oczywiście szefa tego teatru, był reżyserem, był aktorem, był twórcą właśnie wszystkich niemal scenografii do spektakli, był projektantem kostiumów, no i również wspaniałym charakteryzatorem. Pan Bolesław, tak jak to wynika z pewnych kronik, zapisków, był na próbach taką osobą dość stanowczą, utrzymującą ogromną dyscyplinę. No i temu musieli się poddać po prostu członkowie towarzystwa. Ale myślę, że nie poszło to na próżne, bo powstawały świetne spektakle. Pan Bolesław miał niezwykły dar przyciągania do siebie znakomitych, utalentowanych osób. Tak na przykład swój debiut na scenie Towarzystwa Dramatycznego, na scenie teatru przy tym towarzystwie miały 2 późniejsze wielkie damy polskiego teatru, ale też i polskiego kina, polskiego filmu. Danuta Szaflarska i Zofia Rysiówna. Jeżeli chodzi o aktorów naszych sądeckich, to musimy również wspomnieć o samej rodzinie Bolesława Barbackiego. Na tej scenie występowali chociażby jego bracia Witold i Leon Barbaccy. Niestety Towarzystwo Dramatyczne po II wojnie światowej nie odrodziło się. Głównym powodem, rzecz jasna, była tragiczna śmierć samego jej twórcy. Na szczęście duża część aktorów, potem i reżyserów Towarzystwa Dramatycznego zapisała się po wojnie, po II wojnie światowej do Teatru Robotniczego. Między innymi wspomniany przeze mnie Leon Barbacki, który zresztą w 1956 roku został dyrektorem Domu Kultury Kolejarza, czyli instytucji, która mieściła się właśnie w tym budynku, w którym teraz się znajdujemy. On w głównej mierze doprowadził do połączenia się Teatru Miejskiego, który funkcjonował też po II wojnie światowej, Teatru Robotniczego i ludzi związanych z przedwojennym Towarzystwem Dramatycznym. Doprowadził do połączenia się tych składników w jeden spójny teatralny organizm nazwany Teatrem imienia Bolesława Barbackiego. Te tradycje rodzinne również trwają do dzisiaj, ponieważ w tym teatrze robotniczym, można powiedzieć równolegle z działalnością Leona Barbackiego, aktora, reżysera już Teatru Robotniczego, występowała córka kolejnego z braci Barbackich, czyli Zdzisława, pani Helena Barbacka-Ślepiakowa, a jej z kolei córka Monika i jej wnuk, czyli syn Moniki,
Adaś działają na scenie teatralnej w Nowym Sączu aż do dzisiaj. Tadri, tadri, idzie zima, pan Barbacki butów nie ma. Złóżcie panny po złotemu, kupcie buty Barbackiemu. Tadri, tadri, idzie zima, pan Barbacki butów nie ma. Złóżcie panny po... W pierwszej kronice szkoły, pisanej przez Bolesława Barbackiego, odnotowano rok szkolny 1926-27, kiedy to właśnie Bolesław Barbacki notuje, że 6 maja 1926 roku zostaje powołana prywatna szkoła przemysłowa żeńska koła Towarzystwa Szkół Ludowych. Między innymi wśród kadry pedagogicznej znalazł się nasz patron Bolesław Barbacki. Właśnie to on otrzymał funkcję dyrektora pierwszej szkoły przemysłowej żeńskiej w Nowym Sączu. Powierzono mu, tak jak w kronice odnotował, 24 dziewczynki. Bolesław Barbacki, widząc, z jakich rodzin te dziewczęta pochodzą, że są to rodziny ubogie, a dziewczęta były bardzo zdolne, chciał za wszelką cenę pomóc tym dziewczynkom, aby mogły realizować zarówno zadania edukacyjne, jak i też przygotowywać się do dorosłości, do życia dojrzałego w dorosłym życiu. Dlatego też zaczął starania o nowe lokum, o nową siedzibę, a także poszukiwania różnego rodzaju sprzętu i maszyn do szycia. W 1936 roku wreszcie został zakupiony budynek przy ulicy Morawskiego 2, do którego Bolesław Barbacki wprowadza aż 115 uczennic. Widząc też brak na rynku odpowiednich podręczników, sam pisze 2 podręczniki, jeden do geometrii, a drugi podręcznik do kostiumologii. Bolesław Barbacki, widząc, że te dziewczęta kończą tą szkołę, trudno im znaleźć pracę. W związku z tym w 1929 powołuje wytwórnię przemysłową. Do tej wytwórni zatrudnia m.in. swoje absolwentki. Tak jak nazywamy tą szkołę, że jest to szkoła Bolka albo Barbackiego, nie nazywamy ją nigdy, że to jest zespół szkół jakiś tam, prawda? Tylko to jest szkoła Barbackiego. W związku z tym ten Barbacki tutaj jest. Jest wśród nas, jego duch. I często jak są trudne sytuacje i sam odczuwam to zawsze spoglądam na portret patrona mojej szkoły i mówię: Bolek, co byś ty zrobił na moim miejscu? I proszę sobie wyobrazić, że problem się rozwiązuje albo sam, albo też przychodzą takie myśli, które po prostu rozwiązują trudne problemy. Dyrektor był dla nas jak ojciec, a nie zwyczajny nauczyciel. Wychowywał nas i uczył zaradności życiowej. Pamiętam, jak mówił nam, że ubiór piękny odznacza się prostotą i naturalnością. Prostota jest wtedy, gdy nie ma przesady w ozdobach i kolorach, a naturalność, gdy nie zatraca się kształtu ciała ludzkiego. Ręce miał twarde, zgrubiałe. Dziwiłam się, że artysta ma takie. Nie wiedziałam, że pracuje w polu. Jego ubranie też było zniszczone, choć z pięknej wełny. Myślałam, że gdyby miał żonę, to ona lepiej zadbałaby o niego. Pewnego razu podpatrzyłyśmy, że ma dziwnie kolorową pstrą podszewkę marynarki. Aby zaspokoić naszą dziewczęcą ciekawość, musiałyśmy niepostrzeżenie odwinąć połę i stwierdziłyśmy ślady wycierania pędzli. Później przy byle okazji liczyłyśmy, ile kolorów kryje się pod tą szykowną kurteczką z brązowego sztruksu. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało w Lwowie w 1867 roku i ta idea bardzo szybko rozprzestrzeniła się na całą Galicję. Właściwie dzisiaj można powiedzieć, że nie ma miasta w Galicji i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej, gdzie nie byłoby jeszcze świadków historii, czyli sokolni. Te obiekty do dzisiaj służą organizacjom głównie w kulturze. Ta idea również dotarła do Nowego Sącza. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół gromadziło elitę, ale również pobudzało do działalności całą społeczność lokalną. Proszę sobie wyobrazić, że w Galicji
zamożność społeczeństwa była bardzo na niskim poziomie, powstawały te obiekty ze składek społecznych. W Nowym Sączu został wybudowany obiekt w 1892 roku. Na 600-lecie miasta Nowego Sącza został obiekt oddany i ten obiekt do dzisiaj służy. Ten obiekt został przejęty przez moją instytucję, wówczas Wojewódzki Ośrodek Kultury w województwie nowosądeckim. Obecnie nazywa się to Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Uważałem za swój moralny obowiązek, żeby instytucji, która korzysta z dziedzictwa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, nadać nazwę własną Sokół. Obiekt wymagał gruntownego remontu. Ten remont został przeprowadzony i obecnie instytucja działa w tym obiekcie. Została dobudowana Galeria Sztuki Współczesnej. 4. prezesem przed wojną Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowym Sączu został Bolesław Barbacki. Był wówczas znanym malarzem w Nowym Sączu, ale również wielkim społecznikiem. Z jego inicjatywy został zbudowany stadion. Z udziałem jego własnych środków prywatnych. Stadion ten przez okres wojny był użytkowany przez Niemców, po wojnie zaś popadł w ruinę i już dzisiaj nie istnieje. Warto podkreślić, że Bolesław Barbacki był człowiekiem bardzo utalentowanym i w mojej opinii byłby świetnym archiwistą. Miał cały wachlarz cech, które są szczególnie pożądane w tym zawodzie. Przede wszystkim taka skłonność do porządkowania otaczającej rzeczywistości w pracy zawodowej, w pracy społecznej, a także, co chyba najbardziej zadziwiające, w pracy artystycznej. Moje zdziwienie wzbudził fakt, że ewidencjonował swoje dzieła. Miał taki brulion, katalog swoich dzieł, w którym wpisywał tytuł obrazu, nazwisko portretowanej osoby, rok powstania obrazu, jego wymiary, a także wystawiał sobie oceny. W tym swoim niezwykle zabieganym życiu znajdował czas na to, aby prowadzić kronikę rodzinną, aby prowadzić kronikę szkoły krawieckiej. Tworzy archiwum Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ma świadomość tego, że te dokumenty przeżyją ludzi jemu współczesnych i będą być może jedynym źródłem informacji o tym, jak ważna była to organizacja. Bolesław Barbacki miał pełną świadomość tego, że za każdym dokumentem stoi człowiek. Jego twórca, jego bohater, jego odbiorca i jego strażnik, czyli archiwista. Dzisiaj wystarczy tym źródłom zadać odpowiednie pytania, a one same opowiedzą nam historię życia artysty. Bolesław podczas pracy w teatrze otoczony był wieloma pięknymi kobietami. Podejrzewam, że mogły się w nim wszystkie podkochiwać. Pewnego dnia, jak opowiadała moja mama, bratanica Bolesława, czyli Bola, jak mówiono w rodzinie, opowiadała, że pewnego dnia podczas obiadu rodzinnego przyszedł taki bardzo rozradowany, ponieważ opowiadał, że przyszły 3 nowe aktorki do zespołu teatralnego. Między innymi była właśnie Hanka. I tak zaczęła się prawdopodobnie wielka miłość Bolesława i Hanki. Najpierw od pracy w teatrze, gdzie Hanka w 1935 roku dołączyła, grając początkowo same epizody. Potem w 1937 roku podczas pracy nad Zaczarowanym Kołem dostała główną rolę młynarki, wariatki. Miłość może zaczęła się rodzić w teatrze, a może podczas pozowania do aktu, ponieważ Hanka była jego ulubioną modelką. Ruda, piegowata, miała wszystkie jakby atrybuty do tego, żeby być modelką artysty. Pozowała wielokrotnie, ale pierwszy raz zapisał się w jej pamięci bardzo
charakterystycznie, dlatego że podczas tego pierwszego pozowania, gdzie była bardzo stremowana, po prostu zemdlała. Muszę dodać, że oczywiście to pozowanie odbywało się w obecności przyzwoitki, więc nie było to tam nic zdrożnego. Niemniej jednak Bolesław bardzo się zdenerwował, że po prostu spłoszył dziewczynę i że ona już nigdy więcej nie będzie chciała z nim współpracować. Ta współpraca przerodziła się później w gorącą miłość, do końca chyba niespełnioną, ale po prostu tak inspirowała artystę, że powstał jego właściwie najwspanialszy obraz pod tytułem Ona. Związek Bolesława i Hanki był bardzo burzliwy. Wynikało to przede wszystkim z różnicy temperamentów i różnicy wieku. Bolesław był prawie o 25 lat starszy od Hanki. W którymś momencie Bolesław dał na zapowiedzi. Rodzina nie była zachwycona. W każdym razie Bolesław wyjechał, żeby przemyśleć sprawę do Krynicy i tam podjął decyzję i w końcu w październiku 1938 roku zerwał zaręczyny. Kochana Niusieńko, za jakiś czas wyjaśnię ci wszystko, aż znajdę spokój sam w sobie. Przechodzę dziwne stany wyczerpania psychicznego. Do zwycięstwa dopomóc mi może tylko bezgraniczna miłość do ciebie. Kocham cię do szaleństwa. Na razie walczyć muszę o swoją siłę. Nie możemy się z sobą widzieć tak długo, aż będę zdolny do tego. Po rozstaniu z Hanką wyjechałem do Lwowa.
malować portrety profesorów uniwersytetu i politechniki. Atmosfera była duszna. Wszyscy obawiali się wojny. Namawiano mnie, żebym pozostał we Lwowie, jednak moje miejsce było w Sączu, w domu, przy rodzinie. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. Nad Nowym Sączem pojawiły się samoloty niemieckie. 6 września, w środę, wojsko niemieckie wkroczyło do miasta. Na samym początku zaczęto prześladować polską inteligencję. Okupant nakazał burmistrzowi Romanowi Sichrawie sporządzenie listy 10 polskich patriotów, których planowano aresztować na czas Święta Niepodległości. Sichrawa wpisał na tę listę 10 razy swoje imię i nazwisko. Pomimo zagrożenia ze strony Niemców, inteligencja angażowała się w ocalenie dóbr kultury. Bolesław Barbacki zajął się ocaleniem majątku Sokoła. Przewiózł księgozbiór biblioteki do Willi Marii, gdzie urządzono tajną czytelnię. Dziwna rzecz. Człowiek starzeje się fizycznie, a jednak mózg posuwa się ciągle ku wyżynom. Ręka jak dotąd posłuszna. Och, co ja bym dał, żeby mieć pewność, że z 5-10 lat jeszcze pożyję. Nadłatałbym braki i niedociągnięcia z całego życia. 20 stycznia 1941 roku moja mama siedziała tutaj, w tym pokoju, gdzie jesteśmy. Trudno powiedzieć, co robiła. W każdym razie usłyszała gwałtowne pukanie do drzwi. Otwarła, a tam stał szef sądeckiego gestapo Heinrich Hamann wraz z Bolesławem. Bolesław powiedział tylko tyle. Nie wiem, czy jeszcze tu wrócę, ale Helusiu, posprzątaj moją pracownię. Nie wiem, czy chodziło tylko o porządek. Sądzę, że nie. Natomiast Bolesław trzymał różnego rodzaju materiały konspiracyjne w swojej pracowni i prawdopodobnie chodziło o to, żeby zrobić z tym porządek. W więzieniu był przez miesiąc. Hamann go bardzo dotkliwie pobił, wybił mu zęby, no w ogóle wrócił tutaj zmasakrowany. Od lat przyzwyczaiłem się grzebać w podeschniętych silnie, gęstych jak ciasto lub glina farbach. W roku ubiegłym zrobiłem poważny krok naprzód, zwłaszcza pod względem kolorystycznym. 2 lipca 1941 roku Bolesław jak zwykle zabrał się do swojej pracy malarskiej. Malował portret młodej dziewczyny, Niny Szafranówny. Ale modelka spieszyła się, musiała wyjść z pracowni, więc Bolesław poprosił Helenę, bratanicę, żeby usiadła i popozowała na miejscu modelki. Oczywiście Helena zgodziła się. Bolesław zaczął malować kwiaty przy dekolcie sukni, ale nie zdążył namalować zbyt wielu, ponieważ w Willi Marii pojawił się granatowy policjant, który zażądał, aby Bolesław wyszedł z nim. Bolesław został aresztowany i umieszczony w celi w więzieniu w Nowym Sączu. Czas, który więźniowie spędzali w celi, był dramatycznym okresem. Byli narażeni na bicie, byli bardzo źle karmieni, byli prześladowani. Mimo tego w tak nieprzyjaznych i trudnych warunkach starali się dbać o swój rozwój intelektualny i duchowy. Więźniowie, którzy towarzyszyli Bolesławowi w celi i którzy przeżyli, wspominali później Bolesława Barbackiego. W ich wspomnieniach Bolesław zachował pogodę w celi. Nie spodziewał się, że spotka go coś złego. Był już poprzednio aresztowany i udało mu się przetrwać to aresztowanie, został uwolniony. Podobno chwalił się, że Heinrich Hamann, szef sądeckiego gestapo, uderzył go spinaczem do akt w twarz. Bolesław bardzo się przykładał do tego, żeby odpowiednio organizować życie codzienne w więzieniu, w celi. Więźniowie starali się pracować intelektualnie. Wysłuchiwali wykładów, Bolesław opowiadał o kostiumologii, o fizjonomii, o historii sztuki. Wspominali, że bardzo pięknie opowiadał i że czynił ich dni w więzieniu lżejszymi. Rodzina wysyłała do więzienia paczki i listy. Bolesław prosił bratową, Janinę, aby masło pakowała w papier. Na nim później szkicował portrety współwięźniów. Miał maleńki ołóweczek na 2-3 cm i nim wytrwale pracował w tych trudnych warunkach. Te rysunki stały się potem niezwykłymi pamiątkami dla rodzin, ponieważ część osób, które sportretował, straciła życie. 20 sierpnia zamknięto mnie razem z 43 ludźmi w 2 celach. Tej nocy nikt z nas nie spał.
Modliliśmy się i prosiliśmy o to, aby powiadomiono naszych bliskich. Rozpętała się straszna burza z piorunami, która 3-krotnie wracała nad miasto. O 4:30 wyprowadzono nas z cel i załadowano do ciężarówki. Jechaliśmy, nie wiedząc dokąd. Dwudziestego 1 sierpnia 1941 roku 21 zarejestrowanych zakładników zostało wziętych o 5 rano z więzienia, przywiezionych tutaj. Ta akcja była już znana, że coś z nimi będą robić Niemcy, więc podziemie zadziałało i byli ludzie, którzy wiedzieli, gdzie byli rozstrzeliwani, bo to jest bardzo ważne. Na tym cmentarzu są 3 groby. I te 3 groby były zawsze lekko przez ludność tutejszą zaznaczane. I dzięki temu mogła być potem ekshumacja. Czy Barbacki musiał być rozstrzelany, to mi jest trudno powiedzieć, jak każdemu innemu, który badał jego dzieje. Ale właśnie wraz z innymi, z wspaniałymi ludźmi miasta Sącza, między innymi z 3 księżmi, z krewnymi bardzo znanych, szacownych osób. Prawie wszyscy współpracowali w konspiracji podziemia. To byli zakładnicy. Reszta do tych 44 to posądzamy, ci, którzy się tym interesują, że to są ludzie, którzy chcieli przekroczyć zieloną granicę. Nie udało się im. Ekshumacja wszystkich ciał pomordowanych na tym miejscu, a było to 74 osoby, w 3 grobach, odbyła się 15 marca 1945 roku. Robiła to specjalnie powołana komisja na prośbę rodzin, które były nie tylko w Nowym Sączu, ale i po całej Polsce. Bolesław Barbacki został rozpoznany dzięki rodzinie. Najpierw znaleziono przy bardzo szczupłym szkielecie okularki, takie jak nosił, te charakterystyczne. Położono przy tym szkielecie, a potem na wniosek przewodniczącego tej komisji poproszono rodzinę, czy ma jakieś wskazówki. Ona wtedy powiedziała, że między jednym a drugim aresztowaniem rodzina składała się fundusz na wymianę zębów, bo Hamann przy pierwszym przesłuchaniu wybił mu zęby. Jak sam mówił do swoich krewnych, zbierałem je po podłodze. I wtedy dentysta rzeczywiście definitywnie podkreślił, że to są zwłoki Bolesława Barbackiego. I tak jak innych włożono do 4 desek, byle jak skleconych, sosnowych. Na górze krzyż czarny, namalowany farbą, ale do grobu Barbackiego jeszcze dołączono właśnie te okularki. I tak został już transportowany wraz z innymi z Biegonic do miasta Nowego Sącza.